Dzień dobry, przyjechaliśmy do sanktuarium w Gietrzwałdzie. Jest to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce, położone na Warmii, około 20 km na południowy zachód od Olsztyna. Jest to wyjątkowe miejsce duchowego spokoju i religijnego znaczenia, związane z objawieniami Matki Bożej, które miały miejsce w 1877 roku. Spacer rozpoczynamy z parkingu obok sanktuarium. W 1877 roku od 27 czerwca do 16 września na przykościelnym klonie dwóm dziewczynkom, Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej, objawiła się Matka Boża. Maryja przemawiała do nich po polsku. W tym czasie podobne wizje miały również inne osoby. Przez cały okres objawień każdego dnia odbywało się nabożeństwo pod przykościelnym klonem. 8 września wizjonerki opowiedziały, że Matka Boska pobłogosławiła pobliskie źródełko, które po dziś dzień jest uznawane przez wiernych za cudowne. W miejscu objawień postawiono kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej. Z klonu zachował się tylko kawałek drewna, z którego wykonano krzyż. Przez bramę wchodzimy na teren sanktuarium. Z prawej strony stoi okazały budynek plebanii. Budynek został zbudowany z cegły w 1915 roku. Skręcamy w lewo i idziemy obok domu pielgrzyma. W domu pielgrzyma znajduje się 100 miejsc noclegowych, duża kaplica z Najświętszym Sakramentem, gdzie pielgrzymi w każdej chwili mogą udać się na modlitwę. Jeśli wykupicie nocleg tutaj, to należy pamiętać, że nie jest to hotel, lecz dom pielgrzyma. Obok, w pawilonie znajduje się sklep, gdzie można kupić na przykład butelki do napełnienia ich wodą, jeśli jadąc tutaj zapomnieliśmy wziąć swoich. Obok sklepu znajduje się też jedno z wejść, którym można dojść do źródełka z cudowną wodą. My jednak wpierw musimy zobaczyć miejsce objawień i bazylikę. Wychodzimy więc na chwilę z terenu sanktuarium, by po chwili wejść do niego głównym wejściem. Naprzeciwko głównego wejścia znajduje się dom, w którym od 1877 roku do 1928 roku mieszkał Andrzej Samulowski, pisarz ludowy i bojownik o polskość Warmii i Mazur. Prowadził on w tym domu księgarnię polską. W tym domu też w marcu 1886 roku powstał pierwszy numer Gazety Olsztyńskiej. Wchodzimy głównym wejściem po schodach. Przed nami za drzewami widzimy bazylikę. Z prawej strony schodów widzimy kapliczkę, jednak nie jest to jeszcze kapliczka objawień. Znajduje się ona nieco wyżej z lewej strony. Idziemy tam. I już dochodzimy do kapliczki objawień. Jest to najważniejsza spośród licznych kapliczek w Gietrzwałdzie, a zarazem skromna w swoim neogotyckim stylu. Kapliczka objawień została wybudowana w trakcie i w miejscu objawień, na wyraźną prośbę Maryi, wyrażoną 6 i 9 lipca 1877 roku. Wizjonerki Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska otrzymały wówczas dokładne wskazania, jak ma wyglądać między innymi figura w kapliczce. Figurę zamówiono w Monachium, a dotarła ona do Gietrzwałdu 12 września. 16 września odbyło się uroczyste poświęcenie i intronizacja figury Niepokalanej Dziewicy. W tym dniu także zakończyły się objawienia. Klon, na którym miały miejsce objawienia, został powalony przez wichurę w lipcu 1878 roku. Jego kawałki zostały rozdane parafianom jako relikwie, a jeden z nich znalazł swoje miejsce w kapliczce pod figurką Niepokalanej. W sanktuarium znajduje się także krzyż wykonany z kawałka oryginalnego klonu. Miejsce, na którym kiedyś rósł klon, na którym objawiła się Matka Boża, jest obecnie oznaczone tablicą z napisem.
Nie wiadomo, kiedy został zbudowany w Gietrzwałdzie pierwszy kościół. Pierwszy kościół, o którym przetrwały informacje, był konsekrowany 31 marca 1500 roku. Była to murowana, jednonawowa budowla gotycka, zbudowana na podmurówce z kamieni polnych, mająca płaski, drewniany strop i wieżę od strony zachodniej, w górnej części drewnianą. Jednak kościół w Gietrzwałdzie musiał istnieć już wcześniej, gdyż odnaleziono wzmiankę, że od 1404 roku do 1409 roku był tutaj proboszcz. W drugiej połowie XIX wieku podjęto się rozbudowy kościoła. Pierwsza rozbudowa miała miejsce od 1863 roku do 1869 roku, a druga rozbudowa od 1878 roku do 1884 roku. Wówczas to kościół uzyskał kształt, w którym istnieje do dzisiaj, w stylu północno-niemieckiego gotyku ceglanego. Powiększono wówczas trzykrotnie prezbiterium i dobudowano transept z emporami, przez co kościół uzyskał formę krzyża łacińskiego zamiast pierwotnego planu prostokąta. Dwuspadowy dach przykryto dachówką ceramiczną. Wzniesiono również nową, murowaną, trzykondygnacyjną wieżę na planie kwadratu, nakrytą wysokim, ostrosłupowym hełmem. Na wieży znajduje się zegar z 1885 roku oraz 3 dzwony. 2 lutego 1970 roku papież Paweł VI nadał Kościołowi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. Wchodzimy do wnętrza bazyliki. Od razu zwróciliśmy uwagę na obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Kult Matki Boskiej istniał tutaj już wcześniej, niż nastąpiły objawienia. Sam obraz po raz pierwszy został wymieniony w inwentarzu parafii w 1505 roku. Jest to obraz przedstawiający Matkę Bożą w półpostaci, okrytą ciemnoniebieskim płaszczem, trzymającą lewą ręką dzieciątko Jezus w czerwonej sukience, które prawą rączką błogosławi, a lewą wspiera się na książce. Obraz jest tablicowy, malowany na podkładzie kreidowym z roślinnym ornamentem w tle. Obraz jest otoczony szczególną czcią, a wierni przybywają, aby modlić się przed nim i prosić o wstawiennictwo Matki Bożej.
Wychodzimy z bazyliki. Idziemy w kierunku źródełka z cudowną wodą. Przechodzimy obok biura zakonu, domu rekolekcyjnego, gdzie także można przenocować i idziemy dalej ścieżką. Obok ścieżki stoją stacje rowerowe. Czasy powstania wsi są odległe, ale data powstania wsi jest dokładnie znana. Wieś lokowano 19 maja 1352 roku na 70 łanach, na prawie chełmińskim, na pruskim terytorium Gudikus, przez kapitułę warmińską. Zasadźcą był sołtys Dytryk lub Dyter. Od nazwiska zasadźcy utworzona została niemiecka nazwa wsi Dietrichswalde. Polska nazwa Gietrzwałd pojawiła się w dokumentach w XVII wieku. Z dokumentu wizytacyjnego wiadomo, że we wsi w połowie XVII wieku mieszkało 17 gospodarzy, działał młyn oraz 2 karczmy. W 1789 roku we wsi było 59 domów, a mieszkańcy w zdecydowanej większości mówili po polsku. W 1876 roku Gietrzwałd liczył około 1000 mieszkańców, którzy oprócz jednej rodziny byli Polakami. Dzisiaj we wsi Gietrzwałd mieszka około 570 osób. Doszliśmy do źródełka z cudowną wodą. Od początku trwania objawień dziewczynki pytały Maryję, czy przybywający chorzy pielgrzymi doznają uzdrowienia. Matka Boża obiecywała, że ludzie otrzymają łaskę uzdrowienia, ale potrzebna jest modlitwa, pokuta, często też msza święta odprawiona w intencji chorego. Dnia 8 września 1877 roku Najświętsza Maryja Panna obiecała pobłogosławić źródełko na ziemi parafialnej pod Laskiem. Aby nie robić zamieszania i tłoku, nie powiadomiono o tym pielgrzymów. O godzinie 7 wieczorem udały się do źródła wizjonerki, kapłani i kilkanaście osób świeckich. Przy źródełku na głos dzwonu kościelnego odmówiono Anioł Pański, potem litanię loretańską, w czasie której wizjonerki miały objawienie. Wtedy to Matka Boża miała pobłogosławić źródełko i wszystkich obecnych. Pielgrzymi od lat czerpią z niego wodę, która przynosi ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. Wodę przeprowadzono do kamiennej studzienki, gdzie obecnie można ją wygodnie pobrać do butelki. Miejsce to jest otoczone szczególną czcią i ciszą.
Niedaleko źródełka stoi kaplica Dziecka Utraconego, dąb niepodległości pobłogosławiony 23 maja 2018 roku przez papieża Franciszka, ołtarz polowy i następnie są stacje drogi krzyżowej. Przejdziemy się tą drogą i obejrzymy tę stację. Doszliśmy do ostatniej stacji tej drogi krzyżowej. Za nią znajduje się jeszcze kapliczka polna. Jeśli jeszcze mamy więcej czasu, to można jeszcze przejść na drugą stronę drogi asfaltowej i pospacerować jeszcze po ogrodach gietrzwałckich. Ogrody gietrzwałckie to przestrzeń sprzyjająca modlitwie i refleksji. Utrzymane są w pięknym porządku, stanowią doskonałe miejsce na spacer i wyciszenie. My tutaj kończymy nasz spacer. Proszę pamiętać o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, by nie pominąć kolejnych filmów o ciekawych miejscach lub miasteczkach. Napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.